Cześć! Cześć! Dzisiaj witamy Was bardzo wakacyjnie, chociaż wciąż jest początek lutego, ale dzisiaj zrobiliśmy sobie wycieczkę na maltańskie plaże i aktualnie jesteśmy na plaży Golden Bay. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku wyjechaliśmy w podróż z biletem w jedną stronę. Naszą podróż życia zaczęliśmy w Turcji. Później pojechaliśmy do Grecji, a teraz przenieśliśmy się na Maltę. Dołączcie do nas w tej podróży. Mamy to. Chodź. Zobaczcie, ile tam jest ludzi na plaży. My tutaj bardzo często przychodzimy, ale właśnie się zorientowaliśmy, że zawsze przychodzimy tutaj w tygodniu, a teraz jest weekend i pomimo tego, że jest początek lutego, to jest bardzo ciepło, ponad 20 stopni, więc sporo ludzi tutaj przychodzi, więc mogliśmy to przewidzieć, że w weekend tak to będzie wyglądało, ale jakoś zupełnie wyleciało nam to z głowy. Dlatego od Golden Bay wspięliśmy się po skałach i zrobimy sobie mały trekking. Zobaczcie, jaka tu jest piękna, niebieska woda. Coś niesamowitego. Z Golden Bay idziemy do Ain Tufiha, gdzie jest kolejna plaża, moim zdaniem o wiele ładniejsza niż Golden Bay, ale po drodze na wybrzeżu mamy jeszcze wieżę obserwacyjną. To jest wieża Ain Tufiha. Ain Tufiha, szczerze mówiąc, nie jestem pewna, czy dobrze wymawiam, bo to jest jednak po maltańsku, a ja temu trochę nadaję wymowę języka arabskiego. Natomiast znaczenie jest takie jak po arabsku, czyli oko jabłka. I to jest jedna z wież obserwacyjnych, które generalnie możecie znaleźć w bardzo wielu miejscach na całym wybrzeżu Malty. I nie tylko Malty, bo też wyspy Gozo czy wyspy Comino. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie, jest tak zielono, a to jest możliwe tylko zimą, poza sezonem, że jest tutaj taki piękny kolor zieleni. I to jest właśnie plaża Ain Tufiha, która no jest dużo mniejsza niż Golden Bay, ale też jest tutaj mniej ludzi i moim zdaniem jest to o wiele piękniejsza plaża. Idziemy dokładnie tam. Ta część Ain Tufiha jest w ogóle pod ochroną, co oznacza, że nie można tutaj rozbijać namiotu, nie można tutaj rozpalać ognisk i robić tego typu rzeczy, bo ten obszar naturalny jest pod ochroną. Widzę, że nie tylko my dzisiaj mieliśmy taki plan, żeby tutaj przyjść i zrobić sobie dłuższy spacer albo przyjść na plażę. Sporo osób wpadło na ten sam pomysł, ale zobaczcie, naprawdę widoki są tutaj cudowne, jest wszędzie zielono, a jak już dojdziemy tam, gdzie chcemy dojść, złapiemy ładne widoki, to będzie nagroda z pójścia na plażę i wejścia do wody. Słuchajcie, doszliśmy w takie miejsce, gdzie właściwie widzimy dwie zatoki. Mamy zatokę Ain Tufiha, tam gdzie jest plaża, która sama w sobie nazywa się plaża Riviera, a tutaj mamy zatokę Caraba. Tutaj jest taka maleńka, bardzo, bardzo wąska plaża. Właściwie nie ma tutaj jak zejść, trzeba się po prostu zsunąć po tym wybrzeżu. No ale tutaj jest już pusto, praktycznie nikogo nie ma. Nie wiem, czy wiecie, ale w ogóle mówi się, że plaża w zatoce Golden Bay i Ain Tufiha, ta plaża Riviera, to są dwie najpiękniejsze plaże na Malcie.
Jak się pewnie mogliście zorientować z naszych wielu filmów, no my nie jesteśmy osobami, które przykładają dużą wagę do tego, czy plaża jest najładniejsza w kraju, czy nie. I w ogóle mało czasu spędzamy na plażach, bo nas to nudzi. Aczkolwiek jak szukaliśmy informacji o Malcie, to właśnie w wielu rankingach najpiękniejszych plaż w kraju te dwie były na pierwszych miejscach. Moim zdaniem o wiele ciekawsza jest ta plaża tutaj, Ain Toufiha, plaża Riviera, dlatego że jest mniejsza, ale też przychodzi tutaj dużo mniej osób i tak jak teraz poza sezonem, jeśli tutaj przyjdziecie w tygodniu, to ona jest naprawdę całkowicie pusta. Już wielokrotnie tutaj byliśmy właśnie w tygodniu i nie było praktycznie nikogo. Zobaczcie, tutaj widać kolejną wieżę obserwacyjną. Jedną mieliśmy wieżę Ain Toufiha, tu jest kolejna. One były w takiej odległości od siebie, żeby po prostu można było między nimi przesyłać sygnały i ten sygnał szedł od wieży do wieży, aż przeszedł przez całe wybrzeże wyspy. Dużo chodzenia, słuchajcie. W sumie nie wiem, dlaczego mam tę maskę, tutaj nikogo nie ma akurat dookoła. Sporo chodzenia tutaj, ale widoki są ładne. Chodzimy tak od zatoki. Za każdym razem jest nowa plaża, nowy tłum ludzi. I koniec ścieżki. Szliśmy dookoła skały i nam się ścieżka skończyła. Tu jest tylko, a nie, tu jest jakieś takie przejście pomiędzy głazami. Zobaczcie. I doszliśmy tutaj po przeciśnięciu się między skałami. Taka jest tutaj ścieżka do trekkingu, jeżeli chcemy obejść dookoła tę skałę, ale szukamy jakiegoś spokojnego miejsca, gdzie będzie ładny widok. A tutaj jest taka maleńka ukryta plaża, na której już praktycznie nikogo nie ma. Tam jest mnóstwo ludzi, a tutaj już no, niewielu osobom chce się przejść. Niewielu osobom chce się przejść tutaj po skałach, żeby dojść do tego miejsca. Ale zobaczcie, no coś po prostu, coś cudownego, coś pięknego. Szalenie mi się tutaj podoba. Już pomijając to, że w jakichś tam rankingach jest to miejsce uznawane za najpiękniejszą plażę na Malcie, w moim prywatnym rankingu to jest najpiękniejsza plaża na Malcie. No byliśmy już na wielu i tutaj nam się póki co podoba najbardziej. Ale podoba nam się dlatego, że właśnie tutaj przychodzi stosunkowo niewiele ludzi w porównaniu do pozostałych plaż w okolicy. I dlatego uważam, że tutaj jest najładniej. Zobaczcie, tam są ludzie, którzy weszli na sam szczyt tej skały. My tutaj walczyliśmy o to, żeby przejść dookoła i się przeciskaliśmy między jakimiś jaskiniami, kamieniami, a są ludzie, którzy wspięli się na sam szczyt. No, jak ktoś lubi takie atrakcje, to spoko. Inaczej nie polecam. Słuchajcie, w ogóle taki pro tip, jeśli chodzi o trekkingi na Malcie, zwłaszcza jeżeli jesteście w takim miejscu jak tutaj, gdzie jest dużo skał, dużo kamieni i nie widać generalnie żadnej ścieżki, to szlak oznaczany jest zawsze takimi czerwonymi punktami na kamieniach i dzięki temu możecie zawsze znaleźć drogę i znaleźć kontynuację tego szlaku. O tym też nie wiedzieliśmy. Dowiedzieliśmy się tego przypadkiem od grupy starszych Maltańczyków, którzy tutaj też sobie spacerowali. Widzieli, że byliśmy trochę zagubieni i właśnie pokazali nam, że te znaki to jest właśnie oznaczenie szlaku tutaj na Malcie.
Musieliśmy zmienić plany, bo okazało się, że słońca już nie ma i jest już za zimno, żeby wchodzić do wody, więc to zostawiamy na inny dzień, jak już się nawet na Malcie zrobi trochę cieplej. Tymczasem kończymy nasz film z wycieczki do Ain Tufiha. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie sobie kanał. I do zobaczenia za tydzień. Cześć! Cześć!